Hej, mało lat. Co, ja? Weź pracuj piątakiem na szlugi. Nie wiem, nic mi nie zostało. A pokaż to. Hej, oddaj, to moje. Już nie? Już ci go nie oddam. Teraz jest mój. Kot. Nie pamiętam. A mam ci go pomóc przypomnieć? 5295. Nie działa. Masz szczęście. A teraz stwierdzę tylko piśnij komuś słówko, to cię znajdę. Bo wiem, gdzie mieszkasz. Dziś w odcinku Marzena udaremnia kradzież telefonów. Halo! Proszę oddać telefony! Proszę oddać Jakie telefony! telefony? Zostaw telefony! Złodziej! 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 Marzenka, nic ci nie jest? Adek interweniuje w sprawie przemocy domowej. Zostaw go! Proszę cię! Marzena znajduje kandydatkę na swoje miejsce. Ja się zajmę klientem, a ty porozmawiaj z Benią. O czym mam z panią rozmawiać? O pracy w Lombardzie. Siema. Cześć. Ty jesteś Krystek, tak? No a co? Sprawę mam. Podobno masz wejście do Lombardu i pomagasz spełnić różne rzeczy. No nawet jeśli to jaki to ma związek? Interes jest do zrobienia. Komórkę chciałem zostawić. Pomógłbyś z tym Lombardem? No to jakaś lewiza? No co ty? To moje. No nie wiem. No stary, słowo, skumałem, że moja laska ma urodziny, muszę zorganizować jakiś hajs, a nie ma skąd. Najszybciej będzie zostawić komórkę. No nie jestem zbytnio No przekonany. proszę cię, bo będę miał dożywotniego focha u panny. No przecież mnie chyba kojarzysz, nie? No z widzenia. Na sąsiednim osiedlu mieszkam, a kumple mówili, że jesteś spoko. No dobra, tylko nic nikomu nie gadaj. Jasna sprawa, gęba na kłódkę. No i oczywiście obsługa kosztuje. No jasne, na pewno się dogadamy. No spoko. Dam panu za to 10 zł. Pani wie, jak ciężko było to zdobyć w tamtych czasach? No to tym bardziej, niech to pan zachowa na pamiątkę. Mamy całą gablotę takich medali, bo wystarczy się obrócić. To chociaż niech pani 50 da. Mogę 10. Takie odznaczenia chodzą w internecie po 15 zł. No i tak nie schodzą. Za dychę to ja swojego kawałka życia nie oddam. Do widzenia. 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 Dzień dobry. Dzień dobry. Dobry. Co pani do nas sprowadza? Ja z ogłoszenia o pracę. Fajnie, ma pani jakieś CV? Tak, mam CV, ale szczerze mówiąc to jeszcze nie wiem, czy warto je tu składać. No to po co pani przyszła? No, chciałam się najpierw dowiedzieć, co proponujecie, jakie macie warunki. Pani żartuje? To chyba pani się powinna jakoś zaprezentować, prawda? Nie, proszę pana. Dzisiaj jest rynek pracownika i to pan powinien mnie jakoś przekonać, żebym chciała tu pracować. I pani tak serio? No oczywiście. W dzisiejszych czasach to pracownik dyktuje warunki. No to my się raczej nie dogadamy. No, skoro pan tak łatwo rezygnuje ze starań o dobrego pracownika, no to chyba rzeczywiście nie ma co. Żegnam. Widziałaś to? Nie wiem, skąd urwała się tamta panna, no ale tak to jest, gdy na rynku jest za dużo pracy. Ludziom się w głowach poprzewracało. Nie ma co, dziewczyna miała tupet. Ale może właśnie tak trzeba. W sumie to jej zazdrościłam przebojowości i pewności siebie. Trzeba się cenić. Siemanko, dzień dobry. dobry pani. Dawno ci nie było, Krystek. No, nie zapomniałem, jak pięknie pani wygląda. Bajeran z ciebie.
No widzi pani. No Adek co, nie potwierdzisz? Co ty tak słodzisz od rana? A w ogóle jak tam twój dzieciak? Młody, przymknij się, bo zaraz cię stąd na kopach wyniosę. Adek, zachowuj się. No dobra. Sorry. Przyszedłem w interesach. Mam telefon do zestawienia, prawie nówka. Pokaż, ale jak prawie nówka, to czemu chcesz zastawić? Mam nowy biznes na oku. Co ty się taki biznesman zrobiłeś, co? Słuchaj, koparkę kryptowalut chcę kupić. Koparkę? A ty masz chociaż prawo jazdy na skuter? Kryptowaluty, Adek, taki wirtualny pieniądz. No jasne, ty czary-mary, że ktoś ma coś, czego nigdy nie było. Nic nie czaisz. Kryptoszkę się kopie w internecie. Za pomocą karty graficznej tworzą się bloki, które następnie łączą się w blockchain. No i? W bloku zapisywane są nowe transakcje, w których następnie następuje emisja monet, które następnie są zamieniane na realną gotówkę. Dobra, koniec tej informatycznej gadki. Krystek sam się na tym nie znał, a zgrywał znawcę. Tak naprawdę był tylko drobnym cwaniaczkiem. Telefon był spoko, a Krystkowi ufaliśmy, więc dogadaliśmy się na 300. Trzymaj. Dzięki bardzo. Cześć i do widzenia. Ja muszę uciekać, muszę to załatwić. Dokąd? No odebrać Patrycję i dziecko ze szpitala. No, dobra, jedź. Ojciec niedługo będzie, gadałem z nim. No dobrze, a co ja mam zrobić, jak przyjdzie ktoś z ogłoszenia? No, przekastinguj go. Ja? Ja nie chcę odpowiadać za nowych pracowników. Słuchaj, ty jesteś panią pedagog, znasz się na ludziach. Dasz radę, na razie. Ja... Adek niby się bronił przed tym dzieckiem, ale zauważyłam, że mocno go to ruszyło. I o Patrycji też mówił jakby inaczej. Cieplej. I co, udało się? Tak. Masz tutaj moja dola. 6 dychasz bierzesz? No tak, obsługa kosztuje. Co, ale 6 dych? No 20% od całości. No sorry, mogę ci dać 10%. Przecież muszę mieć na te urodziny, no nie rób mi tego. Dobra, masz, daj mi te 3 dychy. A i pamiętaj, telefon nie odbiorę. Musisz przyjść z kasą. No jasne, pieniądze znajdą się w odpowiednim czasie. Dobra, to pamiętaj, masz czas do końca miesiąca. Dobra, narka. Strzałka. No w końcu jesteś. Tyle ci nie było, że już zaczynałam się martwić. Kolejka była. No, ja dzwoniłem do ciebie, a masz wyłączony telefon. Rozładował mi się. Po to masz ten telefon, żebyśmy mieli z tobą kontakt, tak? Cały czas ci mówimy, że jak wychodzisz z domu, to naładuj telefon. Tak, wiem, podładuję. Ja kupiłem ci nawet powerbanka. Daj telefon, sprawdzimy, czy działa. Jeszcze miałem go przed chwilą. W tylnej zobacz. Też nie ma, musiał mi wypaść po drodze. No i co, jej nie poczułeś? Nie wiem, jak to się stało, ale nic nie zauważyłem. No tak właśnie szanujesz rzeczy. Szanuję, ty nigdy nic nie A zgubiłeś? wyobraź sobie, że nigdy. A ty masz za dużo i za łatwo i dlatego masz wszystko gdzieś. Marek, daj spokój. Przecież Antek tego telefonu nie zgubił specjalnie. Dobra, chodź, poszukamy tego telefonu. Pewnie już ktoś znalazł. No, a może leży na trawniku obok chodnika? No dobra, no to chodźmy. No chyba lepiej spróbować, zanim kupimy ci nowy, co? No mam jeszcze poprzedni. Haha, mądry chłopak. Chodź. Kiedy będzie szef? No nie wiem właśnie, ale może pani zostawić CV albo przyjść później? Dobrze. Do widzenia. No, do widzenia. Dzień dobry. Pani Dzień też dobry. z ogłoszenia? Nie, ja w innej sprawie. Pani Marzena? Tak, a o co chodzi? Malwina Urbańska. Jestem znajomą pani męża, Kornela. Aha, tak, dzień dobry. Jestem z gazety Kobiecy Świat. Poszukuję materiałów do reportaży i pani mąż mówił, że tu się bardzo dużo dzieje. Tak, to prawda. Proszę mi coś więcej powiedzieć na ten temat. Proszę pani, ja muszę sprzedać to urządzenie. Dobrze, ja się zaraz panią zajmę, tylko skończę z tą panią i zajmę się pani sprzętem. Ja nie pozwalam ani mi się waż. No nie, dajże spokój, kobieto. To jest moje. Ja się nie zgadzam. Spokój. Te kobiety prawie skoczyły sobie do gardeł i to jeszcze na oczach tej redaktorki z gazety. Było mi wstyd. Musiałam szybko coś zrobić. Pani muszą to wyjaśnić poza Lombardem.
Ja chcę tylko sprzedać to diabelstwo i koniec, kropka. Ja się nie zgadzam. To jest moje, mama nie ma nic do gadania. Jak ci nie chcesz sprzedawać prezent ślubny? Prezent? To kaganiec, a nie prezent. Teściowa dała mi robota kuchennego. Z listą ten, który mam przyrządzać mężowi. Wyobraża sobie to pani? No rozumiem, ale muszą to panie wyjaśnić między sobą. A co tu wyjaśniać? Co to za kobieta, co mężowi nie potrafił gotować? I tak cały czas. Ciągle mnie krytykuje. No bo wiesz, jak nie dosoli, to nie dopiecze. Ja mam dość. Chcę sprzedać to cholerstwo. Ale nie możesz. Ja mam rachunki, ja to kupiłam i to jest moje. No, jeżeli jednak pani to darowała synowej, to jest tej pani. A zapłaciła podatek od darowizny? Nie. Jak możesz? Wiesz co, weź to sobie. No widzi pani? Widzi? Tacy są dzisiejsi młodzi. Człowiek by im nieba przychylił, a oni co? Nic. Właśnie o takie historie mi chodzi. To chcę opisywać. No, to trafiła pani we właściwe miejsce. Lecę za nimi, może powstanie z tego jakiś tekst. A pani dam wizytówkę. Proszę mi parę historii przesłać na maila. Dobrze. Liczę na panią. Dobrze, powodzenia. Dom wariatów. Takie afery zdarzały się tutaj dość często. Niedogadani ze sobą ludzie próbowali rozwiązać swoje spory w Lombardzie. Cześć. O, jesteś. I co, masz coś? Tyle udało mi się skołować. Brawo, Zuch, chłopak. Jak chcesz, to potrafisz. Obrotny ten twój młodzian. A co chcesz? Moja krew, będą z niego jeszcze ludzie. To co, leci? No jasne. Powiedz matce, że wrócę późno. Nie powiem. Albo wiesz, nie mów jej nic, niech sama się domyśli. Cześć. Na razie. Wreszcie w domu. Weźmiesz go? Tak, daj. Ojejku, halo, a co tu się dzieje? Gdzie my jesteśmy? No powiedz. Jesteśmy w domu. No, w domu. Przestań tak do niego mówić, on cię nawet nie rozumie. No a co? A jak mam do niego mówić, co? No gugu gaga, bez sensu. Tak nie można. No skąd wiesz? Po prostu wiem. Do dzieci trzeba mówić tak, jakby rozumiały, prawda? Zobacz, tu jest twój kącik, tu jest twoje łóżeczko i twoje zabawki. A wiesz, kto to tak dla ciebie przygotował? Tata. No, twój tata. Coś się stało? Nie, nic. No przecież widzę. No nic się nie stało, tylko... Tylko co? Nie chcesz nas tutaj, tak? Jesteśmy ciężarem. No nie jesteście. Ale pewnie tak myślisz. Nie wiesz co? Ja myślałam, że... Przestań beszeć, ja nie miałem nic złego na myśli, no. Nieważne. No to co, miłoszku? Chodź tutaj. Ojejku, chodź. Teraz będzie karmienie? Co? Miłoszku? Przestań tak do niego mówić. Co? Wiesz co? Skoro nie chcesz uznać dziecka, to do imienia się nie wtrącaj. Trochę byłem w szoku. Kobieta z dzieckiem w domu to drastyczna zmiana w mojej codzienności. Musiałem udawać, że wszystko jest okej, no bo w rzeczywistości w głowie miałem totalny Saigon. A co to był za kolega, z którym wyszedł ojciec? Nie wiem, nie znam. Dzień dobry, jestem kuratorem sądowym Marian Walczak. Dzień dobry. Proszę. Zapraszam. Synku? Proszę. Ja przyszedłem z nakazu z sądu rejonowego. Dzień dobry. Czy jesteście państwo tutaj sami?
Teraz tak, ale mieszkam jeszcze z ojcem. Z panem Januszem? Tak, to mój mąż, ale nie ma go w tej chwili. Nie będzie go jeszcze przez kilka godzin. Trudno, będzie okazja z państwem porozmawiać z panią i z synem. A o czym nie mamy rozmawiać? Niedawno mąż wyszedł z zakładu karnego. Chciałbym sprawdzić, jak się sprawuje. No jak? Normalnie. Normalnie? No tak. No, wie pan, nie ma z nim większych problemów w każdym A mały? razie. Szuka pracy, no to wie pan, jak to jest. Wcale niełatwo. Kto zatrudni człowieka z wyrokiem? Rachnącego nic trudnego. Łatwo panu mówić. No to dziękuję pani bardzo, do widzenia. Dziękuję, do widzenia. Do widzenia. Bardzo miła dziewczyna, ale niestety zbyt nieśmiała. Nie nadaje się. Klienci by jej na głowę weszli. No. Marzena, ty mnie słuchasz? A coś mówiłaś? A co ty tam wypisujesz? Piszesz wiersze o tych przedmiotach, czy co? Wiersze? Nie wiersze. Taki tekst jakby. Jaki tekst? Ja myślałem, że ty chcesz wystawić te przedmioty do sprzedaży. Tak, no chcę wystawić te przedmioty, no ale teraz zaczęłam pisać taki tekst, spisywać taką historię, taki artykuł jakby. O Lombardzie? Nie o Lombardzie, to znaczy pośrednio o Lombardzie, bo tu się dzieje tyle ciekawych historii. Marzena, to mi się bardzo nie podoba. Jak chcesz pisać, to sobie pisz, ale raczej po godzinach pracy, dobrze? Dobrze. No i wystaw te rzeczy, bo może byśmy coś wreszcie sprzedali. Jasne, biorę się do pracy. Było mi głupio, bo nie powinnam była pisać tych historii w czasie pracy. Ale nie mogłam się powstrzymać. Tak mnie to wciągnęło. Chciałbym zostawić państwu ulotki z telefonami i wyłącznie z telefonem zaufania. Dziękuję. Ja też dziękuję i do widzenia. Do widzenia. Dziękuję, do widzenia. Proszę. Dlaczego nie powiedziałaś o ojcu? A co to da? I tak będzie mieszkał z nami. Skąd wiesz? Kurator przyjdzie, wypełni parę papierków i pójdzie, a my będziemy z nim sami. No nie wiesz, bo nie próbowałaś. A mało to się słyszy? Oni chyba tylko czekają, aż coś się stanie. Nic się nie stanie, mamo. No, obiecuję. W sumie... Masz. Weź. Co to? Trochę grosza na jakieś zakupy. Skąd to masz? No, zarobiłem na ulotkach. W wakacje można trochę dorobić. Dziękuję, synku, przyda się. Proszę. Następnego dnia wczesnym rankiem do domu wrócił skacowany Janusz. Mówię, daj! Daj na to piwo! Puszczaj ją! Odejdź mi stąd! Puszczaj ją! Zostaw ją! Weź odejdź! Nie ma! Daj! Strzelaj! Co, taki mocny jesteś? Taki Puszczaj mocny jesteś? mnie! Pytam się! Ja w twoim wieku do pracy chodziłem! Chcesz ją opuścił? To goń po kasę przyjedź! Szybko! Zostaw mnie! Po kasę! Jak chcesz ją opuścił? Zostaw ci, mówię! Zostaw ją! Tak? Ja cię zostawię! Synu, nic Ja się nie... wszystko w Ja cię zostawię! Chodź! Janusz! Janusz, Chodź, ja cię nie! zostawię! Janusz, Ty ja cię będziesz... proszę! Janusz! Puszczaj mnie! Tak, ja cię puszczę! Janek! Proszę bardzo! Zostaw go! Tak, ja go Nie. zostawię! Janusz! Tak! Tutaj masz, gówniarzu! Janusz. Żebyś mi gołym tyłkiem po drodze nie biegał po ulicach. I pamiętaj, bez forcy mi nie wracaj! Nie masz dostępu, rozumiecie? Spokój! No to co? Lecimy na te zakupy? Ja się nie chcę nigdzie. Ty to, synu, na boisko idź. Korzystaj z pogody. Mnie się nie chce. Antek, lato jest, wakacje, wyjdź z kolegami. Ja nie wiem z kim, wszyscy powyjeżdżali. Synu, nie wygłupiaj się. Idź na hulajnogę albo na rower. Mamo, ale ja nie chcę.
To po co ci tą hulajnogę kupiliśmy? Ty wszystko masz, z niczego nie korzystasz. Idź na dwór, słońce, na zdrowie ci to wyjdzie, a nie siedzisz cały czas przed tym telewizorem. Może, ale wy marudzicie. Trzymaj, bez dyskusji. Weź tą hulajnogę, do tego ci koledzy nie są potrzebni. No już, tuż za rogiem nowy skatepark wybudowali. Proszę, no już idziemy. Siemka, jak leci? Nie mam pieniędzy. Starzy na pewno ci dali jakiś hajs na lody. No chyba, że w ryj chcesz. Mam tylko 20 złotych. Dawaj. Nie, proszę, nie. Nie bój nic. Oddam. Tak jak telefon. Co ty powiedziałeś? Nic nie powiedziałem. No, to nie cwaniakuj. A tylko słowo powiesz komuś, to cię znajdę. Proszę. Dziękuję. Zabierze się pani z tym wszystkim? Tak. Dobrze, do widzenia. Co ty taki zmarnowany? O, nie spałem całą noc. Imprezujesz. Przecież wiesz, że ja teraz nie imprezuję. Aha, no tak, syn ci daje popalić. Ja jeszcze nie wiem, czy to jest mój syn. A jeszcze nie wiesz? No tak, to muszę zrobić test DNA. No jak się okaże, że to nie jest twoje dziecko? No to wtedy adios, sayonara. Wyrzucisz ją? Nie wyrzucę, przesiedlę. Jesteś przy porodzie, cały czas się opiekujesz. No tak, ale nie będę niańczył nie swojego dziecka. No ale pomożesz jej jakoś. Nie wiem, może. A jak chcecie dać na imię? Co, ty książkę piszesz? Na razie nie doszliśmy do porozumienia, bo nie wiadomo, czyje to dziecko. A jak Patrycja chce dać na imię? A nie wiem, wymyśliła coś z jakimś Miłoszkiem czy Kajetankiem. Ładnie. Nie ładnie, no. Moje dziecko na pewno się nie będzie tak nazywało. A jak ma mieć na imię twój syn? No nie wiem, jakoś tak mocniej, no. Na przykład Adrian Junior, o. Albo Sebastian. No. Sebastian. Też ładnie. No. Sebastian. Sebastian. Kurde, te baby to ciągle dzieci i dzieci. A ja wolałem unikać tematu, dopóki nie będę pewny, że dziecko jest moje. Wyszedłbym na frajera, gdyby okazało się, że nie jest. No ile mam na was czekać? Dobra, będę czekał na ławeczkę, siema. Sia, Cześć, co jest? mam do spieniężenia hulajnogę. Co cię tak przycisnęło? Całą chatę zaraz wysprzedasz. Aż tak źle nie jest. No a jak randka z panną? A spoko, nawet się udała. W każdym razie uratowałeś mi dupę. No spoko, nie ma za co. No a czemu chcesz ją sprzedać? Potrzebuję na szybko kabony, muszę oddać komuś. Coś kręcisz. No nie no, nic nie kręcę, naprawdę. Dostałem nową, niepotrzebna mi, więc chcę ją pogonić. Kłamiesz, przecież ja cię nigdy na hulajce nie widziałem. Muszę przynieść do domu kasę, bo mnie ojciec zaje... Co? No serio, stary leje matkę, muszę mu przynieść kasę, bo wtedy się odczepi. Czekaj, co, stary was leje? No przecież ci mówię. Naprawdę, sam dostanę, jak mu nie przyniosę hajsu. No dobra, no ale mogę ci pomóc, ale pod jednym warunkiem. To jakim? No, przynieś kwit na nią. Jaki kwit, stary? Przecież ja nie mam czasu teraz na szukanie jakichś papierków. A nie łatwiej z tym iść na policję niż coś kręcić? Nie, to nie. Goń się. Czegoś zapomniałeś? Nie, niczego. To co, już się najeździłeś? A gdzie ty masz hulajnogę? Nie mam. Jak to nie masz? Ukradli mi. Tak jak telefon. Co ty mówisz? Jak to ci ukradli? No normalnie, taki jeden chłopak z podwórka. Boże, Antek, dlaczego ty nam wcześniej o tym nie powiedziałeś? No się bałem. Jedziemy to zgłosić. Nie, mamo, proszę.
Musimy to zgłosić. Ale ja się boję. Tacy jak oni nigdy nie dadzą ci spokoju, kiedy zobaczą, że się boisz. Będą cię znowu okradać. Jak to jest? Znasz tego chłopaka? Tylko z widzenia, mieszka chyba na sąsiednim osiedlu. A jak się nazywa? Chyba Marcel. Nie martw się. Zgłosimy to na policję i znajdziemy go. To co, może skoczymy na Lake Park? Nie no, słabo, nie mam dzisiaj kasy. Ja też. Ja coś mam. No ja też coś mam. No, widzicie? To jak, dziewczyny? Spoko. Nie wiem kto. Jakiś Marcel. Dzień dobry. Poczekaj, oddzwonię do ciebie później. Dzień dobry, Bartek. Słuchajcie, mam takie pytanie do was. Znacie może Marcela? Podobno gdzieś tutaj mieszka. Ktoś kojarzy takiego blondyna stąd. A co się stało? To złodziej. Okradł mojego Antka z telefonu i z hulajnogi. Znacie może jego adres? Wydaje mi się, że któryś z tych Nie. Za tym blokiem mieszka. A zresztą jak złodziej, tego policja zna. No, pewnie tak. Chodź, Antek, idziemy. Ej, słuchajcie, przypomniało mi się, że muszę coś załatwić. A co tak teraz nagle? Tak. Lake Parkiem. Uwinę się szybko i pójdziemy. Ej, kurde, przypał. Ej, co ty gadasz? Ten telefon, co go wczoraj przyniosłem, jest skrojony. Co? Żartujesz sobie? No nie żartuję, kolega mnie wkręcił. No mów wszystko, bo zaraz zwaliuję, no. To było tak, byłem na blokowisku, ziomek poprosił mnie, żeby zastawił mu telefon. Kłamał, był bardzo przekonujący, ja mu uwierzyłem. No to pogięło cię, no. No, nie pogięło mnie. Nie wiedziałem, że telefon jest lewy. Od razu przybiegłem wyjaśnić. Adek, Krystek ma rację. Jest w porządku, inaczej by nie przyszedł. Słuchaj, mam w zamian okulary. Szkła polaryzacyjne. Nówki chodzą 600. A skąd wiedziesz, że są twoje? Moje, bo kupiłem za pieniądze z urodzin. Ty, faktycznie, no. Dobra, masz ten telefon. Dzięki bardzo. Teraz sam mogę mieć lipę. Lecę to odkręcić. Powodzenia. A Adek, czekaj. A nie poszedłbyś ze mną? Po co? No, boję się, bo jego stary jest strasznie psychiczny. Robi cały czas awantury. No. Poradzisz sobie. No, proszę. A nie pamiętasz, jak ci pomogłem w Lombardzie? Z dziadkiem od dorożki, z koniem do rzeźni i z tym nagraniem, co cię z aresztu wyciągnęli. Poza tym są tam straszne awantury. Ojciec matkę leje, a ty sobie z takimi radzisz. No zgodziłem się, bo młody w sumie prawie zawsze był w porządku. Poza tym nienawidzę damskich bokserów. Kochana, to jest świetne. Przepraszam, mam klienta. No nie, niech panie rozmawiają. Ja jeszcze pooglądam telefony. Zaraz do pana wrócę. Jakie ty masz lekkie pióro. Dziękuję. A co ty tu w ogóle robisz? To znaczy, gdzie? No w Lombardzie? To pracuję. Nie, ty się tu marnujesz. O, no bez przesady. Kochana, w tym nie ma przesady. Ty powinnaś pracować w redakcji. To aż chce się czytać. Schlepia mi pani. Przejdźmy na ty. Malwina jestem. Marzena. No więc Marzenka, ja szukam nie tylko tematów, ale również ludzi. Właśnie rozkręcamy nowe czasopismo dla kobiet i uważam, że powinnaś być w zespole. Ja? No tak, oczywiście. Wiem, że pracowałaś w szkole, no ale okej, tam nie ma dobrych etatów. No powiedzmy, że dlatego pracuję w Lombardzie. Ale zastanów się, ty jesteś stworzona do tego, żeby pisać. Wiem, bo mam nosa. A historia, którą napisałaś, jest świetna. Jednak się nie zdecyduję, ale dziękuję i do widzenia. Poza tym tej historii znasz jeszcze cały wachlarz. Przepraszam, na chwilę. Halo, proszę pana! Proszę wracać! Proszę pana! Proszę wracać! Halo! Halo! Chwila nieuwagi i okazja czyni złodzieja. Klient szybko się ulotnił, a ja zauważyłam, że na ladzie brakuje kilku telefonów. Proszę oddać telefony! Proszę oddać Jakie telefony! telefony? Zostaw telefon! Złodziej! Złodziej! Marzenka, nic ci nie jest? Halo? Wszystko w porządku? Który to numer? Nie wiem, znajomy mówił mi, że to jest ten blok. Mam drugie, trzecie piętro. Na pewno ta klatka? Na pewno ta klatka. Na 100%. No to trzeba pukać po wszystkich drzwiach teraz po kolei. No to jest bez sensu. Ty. Tam. On potrzebuje bezpiecznej ręki. Proszę cię.
Zostaw go! Janusz, proszę cię! Mamo! Wygląda na to, że tatuś urządził sobie w domu rodzinne MMA. Szkoda tylko, że nie startował do równych sobie. Dobrze, że w porę wpadliśmy tam z Krystkiem, bo mogło się to skończyć jeszcze większą tragedią. Marzena doznała obrażeń twarzy przy zatrzymaniu złodzieja, który chciał ukraść telefony. Tuż po wyjściu redaktor Urbańskiej zadzwoniła do Kazimierza. Była próba kradzieży. Ja złapałam złodzieja, no ale niestety dostałam w twarz. Pokaż. Wszystko w porządku? Może zadzwonię po karetkę? Nie, no obejdzie się. Ale niestety część telefonów jest zniszczona, bo spadły na chodnik. Nie martw się tym. Najważniejsze, że tobie się nic nie stało. No, prawie nic. A gdzie jest do cholery Adek, co? Pojechał prostować wybryki Krystka. Łeb mu urżnę, no. Nie, spokojnie. Naprawdę, w ważnej sprawie pojechał. A co może być ważniejsze od bezpieczeństwa Lombardu? Jak jest potrzebne, to go nigdy nie ma. Dobra, trzeba zadzwonić na policję. Nie, spokojnie, wiesz, ja dzwoniłam. Zaraz tu mają być. Kazimierz, chciałabym z tobą poważnie porozmawiać. No, słucham. Ciężko mi o tym mówić, ale naprawdę przemyślałam to. Co takiego? Zwalniam się, Kazimierz. Co? O, po prostu mam już dość, odchodzę, zwalniam się. To nie jest praca dla mnie. Miałam dość ciągłych awantur i burt w Lombardzie, bo ciągle trafiało na mnie. Tamto wydarzenie definitywnie przelało czarę goryczy. Byłam tym wszystkim zmęczona. Muszę przyznać, że nie spodziewałem się tego pomarzenia. Rozumiem, że ucierpiała, ale wydawało mi się, że lubi tę pracę, bo radziła sobie świetnie. Może się myliłem. Policja już jest na dole. Co wy narobiliście? Przecież ja pójdę do Poborwczaka. Adek, słuchaj, dobrze robimy, że ją wzywamy. Dobrze, tak. Cicho, siedzieć i się nie odzywać, ja to wszystko załatwię. Czekaj, pójdę ich wpuścić. Będziecie mieli przeje... Morda w kubę, bo zaraz cię ugaszę znowu. Dzień dobry. Dobra. Co tutaj się stało? Napadli mnie w moim własnym domu. Chcieli mnie okraść. Panowie, to nie tak. No to słucham, jak? Szedłem z kolegą klatką schodową i usłyszeliśmy krzyki. No. Zareagowaliśmy, bo okazało się, że ten pan bije swoją żonę i dziecko. Absurd. To była zwykła sprzeczka rodzinna. Wszystko wyjaśnimy na komisariacie. Pan wstanie i pojedzie pan z nami. Wszyscy jedziemy. Ale jak to wszyscy? Normalnie wszyscy. Ale mama nie da rady. Za bardzo ją boli. Tak, ta pani mocno oberwała, sam widziałem. Musimy wezwać karetkę w takim razie. On wstanie i jedzie z nami. Pożałujesz. Dobrze, zobaczymy. Nie uśmiechało mi się spędzać kolejnych godzin na komisariacie, bo czekała na mnie Patrycja i dziecko. Ale nie mogłem odpuścić temu palantowi. Adrian i Krystian po złożonych na komisariacie wyjaśnieniach wrócili do Lombardu. Rodzina kryminalisty zeznała, że była przez niego maltretowana, więc Janusz został zatrzymany. Dzięki bardzo za pomoc, Adek. Nie masz za co dziękować. No, jak nie mam, jak mam. Mogłeś to olać, a tego nie olałeś. Boję się tylko, żeby Marcel się nie wysypał. No spokojnie, jak nic nie wspomni o tobie, to będzie git. No, oby. Tylko teraz pomóż odnaleźć tego chłopaka i niech Marcel odda mu, co ukradł. Masz ten telefon nieszczęsny? Mam. No to może jak oddasz go Marcelowi, on odda go temu chłopakowi. No to wycofa zeznania, nie? No, oby. Dobra, lecę. Jeszcze raz dzięki bardzo za pomoc. Spoko. Cześć. O, znalazł się zaginiony w akcji. Gdzie ty się szlajasz? Jakiej akcji? No sprawy miałem. Cudze sprawy załatwiasz, a tutaj w Lombardzie znowu jakieś afery. Jakie afery? To chodź, zobaczysz. Ojciec opowiedział mi o próbie kradzieży komórek i że Marzenka znowu bohatersko powstrzymała złoczyńcę. No i że chciała się zwolnić. To był szok. Co ty, naprawdę chcesz się zwolnić? Nawet już to zrobiłam, Adek. Ale przecież to jest twoje miejsce, no nie lubisz tej pracy? Lubię, ale mam dosyć już tych ciągłych awantur. Muszę przejść na spokojniejszy tryb. No nie rób tego, przecież to był przypadek, no. Za dużo tych przypadków. Wcale nie było ich aż tak dużo.
Ja już podjęłam decyzję, nieodwołalnie. To nie jest miejsce dla mnie. Marzenka, ale niestety stawiasz nas w bardzo trudnym położeniu. Kazimierz, przecież ja nie odejdę z dnia na dzień. Przecież wiem, że Adek ma dziecko na głowie. Wiesz, my z Becią pociągniemy tu trochę w tym naszym lombardzie, ale już do drugiego szukamy pracownika i tu jest kłopot. No ja zdania nie zmienię, no przykro mi. Marzenka, weź się jeszcze zastanów. Dam ci tyle czasu, ile tylko potrzebujesz. No. Przepraszam was, ale przemyślałam to. To jest już dla mnie za dużo. No i zostałem teraz bez pracownika. A i tak już mi jednego brakowało w drugim lombardzie. No a strata Marzeny była dotkliwa, bo naprawdę się sprawdzała. Było mi przykro, bo wiedziałam, że dla Lombardu to nie jest najlepszy moment na moje odejście. No ale dla mnie był. Miałam jednak pomysł, kto mógłby pracować w Lombardzie. Rodzice poszkodowanego chłopca wrócili z nim z komisariatu policji, gdzie zgłosili rozbój. A jak spotkam gdzieś tego Marcela? Nie martw się, synu, ten łobuz na pewno oberwie za swoje. Policja już się tym zajmie. Znajdziemy tego złodzieja. Policja pewnie nic nie zrobi. Zrobi. Zobaczysz, znajdziemy go. Pójdę otworzyć. Dobry, ja chciałem to oddać. To ty jesteś ten Marcel, tak? Tak, przepraszam, że ukradłem to pana synowi, ale ojciec kazał mi przynieść do domu kasę. I tak po prostu ukradłeś. No bo nie miałem skąd wziąć. I napadłeś na słabszego i młodszego? No, tak, wiem, że to głupie, ale nic innego mi wtedy nie przyszło do głowy. To głupie to chyba mało powiedziane, to jest zwykły bandytyzm. No bałem się, że ojciec znowu pobije mamę. Ej, nie opowiadaj mi bajek. No naprawdę, niech pan sam sprawdzi. Ojca przed chwilą zabrała policja, mama jest w szpitalu. Jak to w szpitalu? No normalnie ojciec nie pierwszy raz ją pobił. Dobra, chodź do środka, porozmawiamy na spokojnie. Dzień dobry. Dzień dobry. No, ładnie jak klientów traktujecie. Zamknięte? No zamknięte. Bardzo pana przepraszam, ale synowi urodził się syn. I wie pan, jak to jest, no. No to gratuluję. A dziękuję. Zapraszam. Dziękuję. No i jak pan się czuje jako dziadek? Dziękuję. No, dziadek jak dziadek. Ale przejdźmy do interesów. Z czym pan przychodzi? Tak, już. Tutaj mam takie pióro do zastawienia. Widzę. Markowe. Przepraszam pana. Marzenka, poczekaj. O której przychodzisz do pracy? Klienci czekają przy zamkniętym lombardzie. Wiem, Kazimierz, ale musiałam sprowadzić posiłki. Jakie posiłki? O czym ty mówisz? Kazimierz, to jest Bernadetta Michalska. Dzień dobry. Benia jestem. Bardzo mi miło. Ale o co chodzi? Ja się zajmę klientem, a ty porozmawiaj z Benią. O czym mam z panią rozmawiać? O pracy w lombardzie. Marzena mnie zaskoczyła, a ja już trochę nie nadążałem za jej działaniami. W każdym razie postanowiłem, że porozmawiam z tą kobietą, no bo nawet nie wypadało tego nie zrobić. O, dzień dobry. Widzę, że pani wyszła ze szpitala. Tak, dzień dobry. O, widzę, że wszystko okej, tak? Na szczęście dobrze się skończyło. Tylko pęknięte żebro mam. To musi boleć. Powinna pani leżeć w domu. Chcieliśmy podziękować za to, co pan zrobił dla nas. Ale przecież ja nic takiego nie zrobiłem. Proszę tak nie mówić.
Wiem, że to pan wymyślił, żeby Marcel oddał te wszystkie skradzione rzeczy. Ja nie mogłem zachować się inaczej. No, zastanawiam się tylko, czy dobrze zrobiłem, pomagając mu. A nie... Dobrze, dobrze. Marcel to dobry chłopak. Ma na swoim koncie wiele. Trafił w złe towarzystwo, ale wie pan... No, z tego najtrudniej wyjść. To wszystko przez mojego męża. Wyszedł z więzienia i wtedy się wszystko zaczęło. Przechodziliśmy piekło. Ale wie pan, Marcel chciał nas chronić. Szkoda tylko, że kosztem innych. Tak, wiem. Źle zrobił, ale nie wiedział, jak inaczej postąpić. Miał złe wzorce. Jak, Młodych, udało ci się załatwić sprawę? No, udało się. Tam ci państwo zrozumieli, że Marcel chciał mnie chronić. Poszliśmy na komisariat i wyjaśniliśmy całą sprawę. Policja odpuściła? Tak, bo oni wycofali całe zgłoszenie. Marcel uniknie poprawczaka. No, a co z ojcem? Został zatrzymany na 3 miesiące. Myślę, że będzie kolejny wyrok. Przynajmniej my będziemy mieć trochę spokoju. No, życzę, żeby jak najdłużej. No, też byśmy chcieli. Dziękuję bardzo jeszcze raz. Dziękuję bardzo. Do widzenia. Do widzenia. Do widzenia. Miałem nadzieję, że ten damski bokser pójdzie do Mambra na trochę dłużej. A była na to szansa, bo był już po wyroku. Nikt nie zasługuje na takie traktowanie i to jeszcze przez członka własnej rodziny. Ostatnio to nawet dzięki wam swój pierścionek odzyskałam. Tak? Tak, ale wie pan, co za historia? No bo ja kucharką jestem i on mi wpadł do krupniku. Myślałam, że go znajdę, ale trafił na talerz do klienta. No to klient chyba szczęśliwy. Pan Ziutek. Podobno tu go znacie. No tak, jak zły Sherlock. I pana pracownica, taka miła, przyszła do mnie z tym. A, i tak pani do nas trafiła. Benia jestem. Proszę nie mówić do mnie pani, bo się staro czuję. No dobrze, Benia. A powiedz mi, dlaczego chcesz pracować w Lombardzie? Bo rozwijać się trzeba, do ludzi wyjść. Mam już dosyć mieszania chochlą w zupie i gotowania krupniku. No ale przecież kucharka to wspaniały zawód. Ale ja nawet nie lubię gotować. Bo wie pan, to jest taki stereotyp. Jak gruba, to kucharka. Sam nie lubię chudych kucharzy, którzy nie jedzą tego, co sami ugotują. Chciałabym zdobyć jakieś nowe umiejętności i tutaj to jest możliwe. Poza tym nie jestem naiwna, więc trudno mnie oszukać. Cześć, tatuś. No cześć, Jadek. Pani. A wy się znacie? Odrobinkę, ale myślę, że można jeszcze raz. Benia jestem. Benia. Masz imadło w rączce. Luśka, masz imadło w paluszkach. Był taki stary szlagier, no. A co cię sprowadza? Chodzi o reklamację pierścionka, czy co? Benia będzie twoją koleżanką z pracy. Ale jak to? Tak to. Benia będzie u nas pracowała. W następnym odcinku kobiety kłócą się o pozostawiony przez profesora spadek. Ty nie masz prawa do niczego. Ja niczego od was nie chciałam. Bo ci się nic nie należy. Byłaś i jesteś nikim. Kazimierz zatrudnia nową pracownicę. Dzień dobry. O, wilku mowa. A mnie naprawdę? Tak, o tobie, moja droga. Pierwszego dnia pracy, a ty się, moja droga, spóźniasz. Policja interesuje się zakupionym przez Lombard pianinem. A pianino interesuje panów prywatnie czy służbowo? No, niestety służbowo. Będziemy musieli wszcząć postępowanie przeciwko poprzedniemu właścicielowi. Zostało złożone doniesienie. Więcej informacji o serialu na naszej stronie, na Facebooku i Instagramie.